Teraz jednak się to zmienia, bo na polski rynek wjeżdża marka BYD, a razem z nią model Seal U. Samochody chińskich producentów coraz częściej doganiają, a czasami nawet wręcz wyprzedzają popularne w Europie konstrukcje i to na wielu różnych płaszczyznach. Nieraz jednak elementem, który pozostawia jakieś różnice, jest prowadzenie, którego w przypadku chińskich graczy nieraz możemy się czepiać. Czasami zawodzi spalanie, nieraz kręcimy nosem na układ kierowniczy czy wyciszenie kabiny, a czasami w pracy zawieszenia czuć, że dopracowanie i zestrojenie trzyma nieco niższy poziom. Pytanie brzmi, czy tak samo jest w przypadku BYD Seal U? Zacznijmy od tego, że auto jest hybrydą typu plug-in, a więc doładowywaną z gniazdka. Auto oczywiście możemy też traktować jako konwencjonalną hybrydę po wyjeżdżeniu prądu z akumulatora, ale idea jest taka, żeby kupić taki samochód, jeżeli mamy możliwość regularnego ładowania go na przykład w garażu. Wtedy na co dzień jeździmy na prądzie z ładowanego w domu akumulatora, a kiedy prąd ten się w cudzysłowie skończy lub gdy musimy wyskoczyć w dłuższą trasę, to prąd będzie wytwarzany przez silnik spalinowy. Oczywiście jeśli wbijemy gaz w dechę, bo potrzebujemy nagle maksymalnych przyspieszeń, to benzyniak może zostać dołączony do napędzania kół razem z elektrykami, ale w 90, może nawet 95% sytuacji pełni on rolę wyłącznie generatora prądu. Co ciekawe, proporcje te nie zmieniają się znacząco nawet wtedy, kiedy wyjeździmy cały załadowany w domu prąd do akumulatora. Nawet wtedy pierwsze skrzypce w napędzaniu kół odgrywają silniki elektryczne. Co jednak oczywiste, silnik spalinowy będzie wtedy się uruchamiał, aby doładować akumulator. Najłatwiej zauważymy to na autostradzie, na której silnik benzynowy wkręca się czasami nawet na wyższe obroty, jednak odnoszę wrażenie, że silnik ten tylko czeka, aż ukształtowanie terenu stanie się nieco bardziej korzystne lub czeka, aż kierowca chociaż odrobinkę odpuści pedał gazu, aby silnik mógł odetchnąć i udać się na odpoczynek. To co trzeba docenić, to że ściana grodziowa jest tutaj świetnie wyciszona. Inaczej niż w najpopularniejszych japońskich hybrydach ze skrzyniami ECVT, akurat tutaj, nawet jak silnik pracuje na wyższych obrotach, to nie określiłbym go mianem przeraźliwego wyjca. Względem innego japońskiego konkurenta doceniamy też fakt, że tutaj silnik mamy czterocylindrowy i ma on wysoką kulturę pracy, więc owszem, kiedy silnik pracuje, to zaburza tą nieskazitelną harmonię, jaka panuje, kiedy poruszamy się wyłącznie na elektrykach, ale to zaburzenie nie jest aż tak znaczące jak w innym japońskim konkurencie. Jedyne, do czego będziecie się musieli przyzwyczaić przy dźwięku tego silnika, to do tego, że on jest często dość jednostajny. Tutaj mamy jednak skrzynię ECVT, która nie ma zaprogramowanych żadnych wirtualnych przełożeń, więc kiedy mamy zapotrzebowanie na wytworzenie jakiejś energii do tego akumulatora, to silnik się utrzymuje cały czas na tych powiedzmy 2000 czy tam 2500 obrotów na minutę i cały czas trzyma te obroty. Więc jeżeli ktoś nigdy nie jeździł autem z skrzynią CVT, no to może to być dla niego na początku troszkę dziwne. Ogólnie wyciszenie kabiny zasługuje na słowa ogromnego uznania, bo tutaj BYD nie zapomniało o absolutnie żadnym elemencie. Zarówno ściana grodziowa, jak i podwozie, jak i szumy od oporów powietrza są tu wytłumione bardzo dobrze i nawet na mnie, użytkowniku Tesli Model Y, robi to spore wrażenie. Pomiar natężenia dźwięku przy 140 km/h przy wyładowanym akumulatorze i włączonym silniku spalinowym. Tyle tylko, że bierzemy poprawkę na to, że mamy mokry asfalt, z którego woda obija się o nadkola. Do tej pory starałem się robić pomiary na suchym asfalcie, więc ten pomiar może być nieco zawyżony. I teraz pomiar przy 90 km/h. Ale znowu bierzemy poprawkę na to, że jedziemy po mokrym asfalcie i słychać, że te nadkola dzisiaj jednak są troszkę głośniejsze niż jak sprawdzałem to wczoraj. Kilka osób pytało mnie, czy kiedy użytkujemy takie auto zimą, to czy silnik spalinowy musi się czasami profilaktycznie odpalić, aby zawczasu osiągnąć temperaturę roboczą? I uwaga, nie musi. Nawet kiedy auto użytkujemy w panujących obecnie temperaturach w okolicy 0 stopni Celsjusza, to na początku samochód wyjeżdża 80% akumulatora, a dopiero kiedy poziom spada w okolice 20% realnego SOC, do gry w roli generatora zaczyna się włączać spalinowiec. Co ciekawe, nie dzieje się tak tylko w trybie Eco i Normal, ale nawet kiedy przejdziemy w tryb sportowy.
Ktoś powie dziwne, ale ja powiem niekoniecznie. Silniki elektryczne, przynajmniej w naszej odmianie, mają naprawdę konkretne parametry, bo dla przypomnienia tylny generuje 150 koni i 250 Nm momentu, a przedni 204 konie i 300 Nm momentu. Do tego nie mamy tu popularnej w elektrykach koncepcji na ciągłe napędzanie tyłu, a dołączanie przodu wyłącznie w razie potrzeby, a podobno elektryka zestrojona jest tak, że silniki stale napędzają obie osie. Teoretycznie więc mamy w zapasie benzyniaka, który mógłby dorzucić te swoje 122 konie oraz 200 Nm momentu obrotowego, ale on w tym trio jest najsłabszym graczem, a przez to jego wsparcie w roli napędu do kół jest traktowane przez samochód jako ostateczność. Ba, nie zauważyłem też jakichś ograniczeń w prędkości maksymalnej podczas podróżowania na samych elektrykach, więc nawet kilkadziesiąt kilometrów przy tych 140 km na godzinę byłem w stanie pokonać w błogiej ciszy silników elektrycznych. No ale że póki co dużo chwalę i opisuję, a mało krytykuję, to przejdźmy do jakichś wad. To, co mi się rzuciło w oczy, kiedy już wyładujemy prąd z akumulatora, to bardzo długi lag, kiedy chcemy wycisnąć maksimum mocy z układu. Jak wspomniałem wcześniej, taka sytuacja dzieje się bardzo rzadko, bo najczęściej z nawiązką wystarczają nam silniki elektryczne, ale gdy już musimy rzucić na stół całą dostępną moc, to musimy na nią trochę poczekać. Demonstracja 3, 2, 1. I teraz dołączył się silnik spalinowy. Ile to trwało? Odczuwalnie 2 sekundy? Bardzo długo. Lag ten jest bardzo podobny do tego, który jakiś czas temu opisywałem Wam przy samoładującej hybrydzie w MG3. Wygląda to tak, że kiedy wbijamy gaz w dechę, to mamy momentalny zastrzyk mocy od silników elektrycznych, a w tym czasie silnik spalinowy powolutku się odpala, potem powolutku się zasprzęgla i po powiedzmy 2 sekundach dołącza swoje 3 grosze w napędzaniu kół i otrzymujemy dostrzegalne wbicie w plecy. Odczuwalnie nie powiedziałbym więc, że jeździmy autem o mocy tych 324 koni, ale wynika to głównie z tego, że na tą maksymalną moc musimy tutaj trochę poczekać. 80-120 na wyładowanym akumulatorze. 3, 2, 1. I 100-140 na wyładowanym akumulatorze. 3, 2, 1. Wnioski? Bardzo dobrze, że silniki elektryczne są tu faktycznie mocne, bo już same w sobie dają nam konkretne dmuchnięcia w żagle, jednak obawiam się, czy w przypadku słabszej odmiany, w której mamy tylko jeden silnik elektryczny, nie będzie to odbierane jako dużo bardziej realna i irytująca wada. Co jednak dla mnie najbardziej istotne, nawet kiedy auto informuje nas, że wyjeździliśmy cały prąd z akumulatora do zera, to w rzeczywistości zachowuje w nim minimum 20% jego pojemności, więc nawet wtedy zachowuje osiągi auta w pełni naładowanego. Ok, no i teraz sprawdzimy sobie przyspieszenie do setki. 3, 2, 1. Według samochodu 6.6, a zobaczymy na ekranie, ile było w rzeczywistości. Jest strasznie ślisko, bo śnieg jest na drodze, więc dzisiaj ten pomiar nie był najbardziej korzystny dla samochodu. No i teraz sprawdzimy sobie, jak wypadnie przyspieszenie do setki, ale przy wyładowanym akumulatorze. Tak więc zatrzymujemy się i teraz 3, 2, 1. $6.10. Wtedy było 6.6, teraz jest 6.1. No i dobra, jako że do 3 razy sztuka, to postanowiłem wrócić na naszą pozycję startową. Już ten asfalt powinien być tutaj rozgrzany do czerwoności pod naszymi kołami. No i 3, 2, 1. No i z tego co widzę, mamy poprawiony nasz wynik do równych 6 sekund na 100 km i to na mokrym asfalcie. Najpewniej jeśli takich sprintów od 0 do setki czy kickdownów zrobiłbym 20 pod rząd, to pewnie w końcu doszedłbym do momentu, w którym moc silników elektrycznych będzie trochę mniejsza, ale dopóki nie jeździmy autem po torze, a po drogach publicznych, raczej ciężko będzie Wam do tego dojść. Wyładowanie 20% pojemności akumulatora jest dużo trudniejsze niż się pierwotnie wydaje. To, co sam określam jako wadę, to brak bardziej rozbudowanej rekuperacji. Nie mamy tutaj ani łopatek za kierownicą, ani trybu brake w skrzyni biegów, ani nie mamy też żadnych funkcji inteligentnej rekuperacji, a jedyne co możemy zrobić, to ustawić jeden z 2 poziomów odzyskiwania energii w multimediach i tyle.
Oczywiście rekuperacja jest tu automatycznie dozowana, gdy używamy pedału hamulca, ale w samochodzie, który tak mocno nastawiony jest na napęd czysto elektryczny, według mnie powinna być ona bardziej rozbudowana. To, co natomiast muszę pochwalić i co dla mnie było naprawdę sporym zaskoczeniem, to praca zawieszenia. Filtrowanie podwozia przywodzi mi na myśl nowego Hyundai Santa Fe i dla mnie jest odczuwalnie bardziej dojrzałe niż na przykład zawias w nowym MG HS-ie. Z jednej strony jest komfortowe i bardzo dobrze wybiera wszelkie nierówności, ale z drugiej strony nie jest przy tym przesadnie bujające. Z jednej strony jest więc sprężyste, ale z drugiej wystarczająco zwarte, abym nie bał się nim szybciej wpadać w zakręty czy mocno wciskać gaz lub hamulec przez obawę o przesadne nurkowanie nadwozia. Głęboka studzienka. Fajnie wytłumiona, chociaż tutaj jakieś hałasy się pojawiły. I teraz mamy przejazd kolejowy. No mistrzostwo, naprawdę. Bardzo ładnie przefiltrował te nierówności. To mi się naprawdę podoba. Do tego podczas jazdy autostradowej inaczej niż HS na przerwach dylatacyjnych nie wpada w taki chaotyczny rezonans, który tylko uwydatnia te nierówności, ale bardzo delikatnymi bujnięciami świetnie je wygładza. Zresztą takie delikatne, ale i powolne bujnięcia na autostradzie pojawiają się tu dość regularnie, ale nie odbieram ich negatywnie, a bardziej jako subtelne podkreślanie dostojnej natury podwozia. Pewność prowadzenia jest na wysokim poziomie, a auto, pewnie za sprawą sporej masy własnej, nie okazuje się zbyt wrażliwe na podmuchy boczne, gdy wyjeżdżamy zza ciężarówki. Przyjemną zwartość zauważymy też wtedy, kiedy wpadniemy w ślimaka przy autostradzie. Szczególnie w porównaniu do HS-a zawieszenie ma znacznie mniejsze skłonności do przechyłów na boki, co kilka razy wręcz sprowokowało mnie do mocnego wbicia gazu w zakręcie i to na śliskim asfalcie. Co ciekawe, zawias bardzo ładnie trzymał nadwozie w ryzach, a napęd 4x4 okazywał się skuteczny i to nawet wtedy, kiedy mieliśmy teoretycznie wyładowany prąd z akumulatora. Krótko mówiąc, zawias tego auta zaskoczył mnie bardzo pozytywnie, akurat to trzyma naprawdę wysoki poziom. Jeśli chodzi o układ kierowniczy, to w pierwszym odczuciu wydawał mi się być on zbyt mocno wspomagany, ale co ciekawe, w multimediach możemy wpłynąć na siłę wspomagania tylko dla niej wybierając tryb sportowy. Co najbardziej istotne, samochód zapamiętuje ten wybór. Raz to ustawiamy i potem jeździmy cały czas z właściwą siłą wspomagania. Z wspomaganiem w trybie sportowym według mnie trzymał on również sensowny poziom, bo jest bardziej bezpośredni od układu w MG HS-ie i choć daleko mu do układu choćby z Forda Kugi, to w porównaniu do np. Hyundai'a Tucsona czy Santa Fe wypadał może nawet trochę lepiej. Za to, co wypada dużo gorzej, i to zarówno w porównaniu do Hyundai'a, jak i do MG, to aktywne utrzymanie pasa ruchu, które tutaj określane jest jako Smart Pilot. To niestety działa źle. Po pierwsze, system jest strasznie narowisty i często wręcz wyrywa z rąk kierownicę, chociaż o zgrozo wcale nie rozeznaje sytuacji lepiej od kierowcy, a wręcz przeciwnie. System ma spory problem z właściwym określaniem środka pasa ruchu. Zdecydowanie bardziej preferuje trzymanie nas blisko lewej strony, zostawiając z prawej niepotrzebnie dużo miejsca. Jeśli z lewej strony mamy, nie daj Boże, krawężnik, to bywa to naprawdę przerażające. W połączeniu z narowistością systemu i nerwowymi próbami ciągłego poprawiania kierowcy, tak naprawdę ściągając auto za bardzo do lewej strony, był to najbardziej irytujący asystent w całym samochodzie. Teoretycznie więc mogę się doczepić jeszcze tego, że podobnie jak w MG HS-ie, tak i tutaj nie jestem w stanie go odpalić przy prędkości 140 km/h, ale on działa tak źle, że szczerze aż bałbym się pozwalać mu prowadzić przy aż tak dużej prędkości. Drogie BYD, akurat nad tym systemem powinniście solidnie popracować. Żeby jednak nie było tak gorzko, to docenić muszę asystenta znaków drogowych, bo pikanie o przekroczeniu prędkości jest tu ciche i brzmiące naprawdę przyjemnie dla ucha. Ośmielę się rzec, że jest to najkulturalniejszy asystent znaków drogowych, z jakim do tej pory miałem do czynienia, a BYD jest pierwszą marką, w której nie postanowiłem go ani razu wyłączyć. Sorry, I don't think I understand. Aha, bo on słyszy BYD i myśli, że do nie chce gadać. Ja, pachmieciu. O, wyłączył się. Mądrych jest pojęcie. I w sumie chwała marce za to, że nie postawiła na jakiś irytujący alarm, jak to często bywa, bo w obecnej tonacji perfekcyjnie wpisuje się on w nieskazitelne wyciszenie całego samochodu. No i na koniec zostawiłem chyba najtrudniejszy do omówienia temat, a więc spalanie. Temat jest o tyle trudny, że teoretycznie, jeśli dziennie robicie powiedzmy do 50 km, to spalanie może wynosić dosłownie 0 litrów na setkę, co zawdzięczamy sporej mocy elektryków. A ile realnie przejedziemy na samym prądzie, to zależy od waszego stylu jazdy i warunków, w jakich się poruszacie.
zakładając, że użyteczna pojemność akumulatora wynosi 18,3 kWh, wpadając na autostradę i zapinając tempomat na 140 km na godzinę, cały akumulator wyjeździmy w maksymalnie 46 km. Przy średnim zużyciu 39 kWh na setkę. Jeżdżąc normalnie po mieście i po obwodnicach, byłem w stanie zobaczyć 27-28 kWh na setkę, a to by oznaczało maksymalnie 66 km zasięgu. Co jednak muszę podkreślić, patrząc na deklarację zużycia producenta według normy WLTP i deklarowanych przez niego zasięgów, wydaje mi się, że użytecznie zamiast ponad 18 kWh mamy do dyspozycji bardziej 16 kWh, a wtedy zasięgi spadają do 41 km na autostradzie i 58 km w mieście. Z trzeciej strony mówimy tutaj o zasięgu zimą przy włączonym ogrzewaniu kabiny, fotela kierowcy oraz kierownicy, co dobrze rokuje na zasięg, jaki będziemy osiągali przy bardziej korzystnych temperaturach zewnętrznych. No ale załóżmy, że wyjeździliśmy już załadowany w domu prąd z akumulatora i co się dzieje teraz? Silnik spalinowy zaczyna pracować jako generator i robiąc trasę na około 300 km w dynamiczny sposób i w zróżnicowanych warunkach, zobaczymy średnie zużycie na poziomie około 7,4 litra na setkę. Ogólnie jeżdżąc w zróżnicowanych warunkach, zobaczenie więcej niż 7,5 litra na setkę jest bardzo trudne, choć muszą to być faktycznie zróżnicowane warunki, bo zapinając tempomat na pustym akumulatorze nie dajemy hybrydzie zbyt wielu możliwości do działania. Pomiar zużycia paliwa przy 90 km na godzinę z górki przy rozładowanym akumulatorze. Dojeżdżamy do końca odcinka pomiarowego i z tego co widzę średnie zużycie to 6,7 litra i uwaga, minus 2,9 kWh na setkę, a więc auto odzyskało mniej więcej 3 kWh na każde 100 km. A więc podładowaliśmy akumulator i jest to prawda, zużycie energii oraz spalanie przy 90 pod górkę. No i na koniec pomiaru średnie zużycie to 6,7 litra paliwa oraz minus 0,6 kWh na setkę. Zużycie paliwa chyba jest identyczne jak przy pomiarze z górki, ale znacznie mniej auto odzyskało kilowatogodzin. Pomiar zużycia paliwa przy 120 km na godzinę z górki i na koniec pomiaru średnie zużycie to 8,7 litra oraz doładowane niecałe 5 kWh na 100 km. Pomiar zużycia paliwa przy 120 km na godzinę pod górkę i na koniec pomiaru średnie zużycie to 8,8 litra na setkę oraz minus 0,5 kWh na setkę. Teraz pomiar spalania przy 140 km na godzinę z górki. Średnie zużycie wynosi 8,3 litra na setkę oraz 1 kWh na 100 km. Pomiar zużycia paliwa przy 140 km na godzinę pod górkę. No i na koniec to 9,9 litra oraz 3,5 kWh na 100 km. Jak na plugina według mnie i tak jest naprawdę nieźle. Tym bardziej pamiętając jak to jest ciężki kloc. A cóż to za samochód jest testowany przed nami? Ktoś rozpoznaje? Oglądane jest tak, żeby się go nie dało poznać? Zielone rejestracje czy elektryczne? Ciekawe, ciekawe. O ile spalanie na tempomacie przy pustym akumulatorze jest jako takie, szczególnie patrząc na spalanie przy 90 i 120 km na godzinę, o tyle bardzo pozytywnie zaskakuje spalanie w mieście. Tutaj nawet jeżdżąc na wyładowanym akumulatorze bez problemu byłem w stanie utrzymywać się w okolicach 7 litrów na setkę. Ba, jak robiliśmy nagrywki, które najczęściej podbijają nam spalanie do kosmosu, to tutaj spalanie było jeszcze niższe, bo kiedy cały czas o tym się zatrzymywaliśmy, robiliśmy nawrotki, po chwili znowu się zatrzymywaliśmy, to ta hybryda faktycznie miała okazję, żeby tego prądu trochę odzyskać, potem go znowu trochę zużyć i mimo wyładowanego akumulatora wtedy zobaczyliśmy nawet 5,5 litra na setkę. Teraz natomiast, kiedy robimy spokojne objazdówki miejskie podczas opowiadania o wrażeniach zza kierownicy, przejechaliśmy już ponad 20 km i średnie zużycie od uruchomienia to 6,4 litra na setkę. A bilans energii to jest minus 1 kWh na setkę, co jak na masę i rozmiar tego samochodu i fakt, że startowaliśmy z pustym akumulatorem, zaskakuje raczej pozytywnie. Krótko mówiąc, jak na zimową porę, według mnie spalanie i zasięgi elektryczne są niezłe, choć jeśli ktoś zastanawia się, czy kupić to auto jako wyłącznie konwencjonalną hybrydę bez regularnego ładowania jej z gniazdka, to sporo zalet tego samochodu będzie po prostu tracił. Auto oczywiście da się naładować nie tylko kablem, ale również podczas jazdy, ustawiając tryb ratować. Domyślam się, że z angielskiego chodziło o save. Jak i uwaga, również podczas postoju, kiedy po prostu wbijemy gaz w dechę. Wtedy moc ładowania wynosi około 8 kW, ale według mnie dużo lepszym pomysłem jest po prostu podpięcie auta do gniazdka. No i to chyba tyle, jeżeli chodzi o prowadzenie i spostrzeżenia zza kierownicy. Jednak jak ocenimy to auto, jeśli będzie musiało awaryjnie zahamować przed pieszym?
Witamy w próbie hamowania awaryjnego przed pierwszym, sprawdzając ten system w BYD Seal-U, który wyjechał z kadru. Zobaczymy, czy system ten działa dobrze, czy po japońsku, a więc jako tako. A więc ja wkraczam przed koła. Wow, ależ on mocno zahamował, ależ to było dobre. Tutaj żona mówi, że spękała i zahamowała razem z samochodem, ale spokojnie, to jest rozgrzewka. Samochód ogólnie też hamował, to jest najważniejsze. I wkraczam przed koła. No i teraz autko zahamowało i to zobaczcie, 2 metry odstępu jak nic. Bardzo ładnie. Mamy ustawioną w multimediach czułość na wcześnie. No i faktycznie działa on wcześnie. Idziemy z drugiej strony, wychodzimy teraz z kupy śniegu. Zobaczymy, czy na BYD zrobi to wrażenie, czy nie. Elegancko. Dobra odległość, no pięknie. Trzecia próba zakończona pozytywnie, a więc przechodzimy do próby ostatecznej, próba numer 4. Znowu będę wychodził z za wielkiej zasły śniegu. Znaczy z za wielkiej, tak, do pasa, no. Może gigantyczna ona nie jest, ale zawsze jakaś. No i pięknie. Bellissima. Mamy 100% skuteczności, a więc możemy wręczyć BYD order złotego pieszego. Muszę jakąś kreatywną nazwę na to wymyślić. Podsumowując, bardzo się cieszę, bo chociaż samochód jest względnie tani, chociaż samochód jest chińskiego koncernu, to jednak względy bezpieczeństwa nie zostały potraktowane po macoszemu. No i samochód naprawdę hamuje zgodnie ze sztuką. Czego niestety, ale o wielu europejskich czy azjatyckich konkurentach powiedzieć nie można. BYD, brawo! 3 spostrzeżenia ekodriverki. Panie ekodriverko, oddajemy głos. Moja żona stwierdza, że bardzo fajnym gadżetem jest obracany ekran i że w żadnym samochodzie czegoś takiego nie widziała. Robi to na niej wrażenie. Z drugiej strony żona zwraca uwagę, że nie widzi za bardzo użytecznego wykorzystania, że według niej przyzwyczaisz się do jednego ustawienia, albo poziomego, albo pionowego i raczej tego zmieniać nie będziesz. W sumie z ekodriverką mamy podobne spostrzeżenia. I żona stwierdza, że dla niej lepszy układ to jest poziomy, bo wtedy łatwiej dosięgnąć do każdej części ekranu i mniej zasłania sytuację z przodu. Żona zwraca uwagę, że czuje się w tym aucie mocno zabudowana, że konsola centralna jest w taki sposób ukształtowana, że mocno otacza kierowcę z każdej strony. Coś w tym faktycznie jest. No i czwarte spostrzeżenie małżonki jest takie, że mamy tutaj bardzo dużo pianoblek, które żonie się nie podoba. Za to ekodriverce podobają się wstawki z szczotkowanego aluminium, właściwie z plastiku, który udaje szczotkowane aluminium. No i to faktycznie wygląda ładnie. Czyli mamy zamiast 3 5 spostrzeżeń ekodriverki, ale już wiecie, jak wygląda BYD oczami ekodriverki. Ekodriverce dziękujemy, a ja lecę na ten mróz nagrywać dalej samochód. Jeżeli chodzi o oświetlenie w BYD Seal-U, to powiem, że ono jest niezłe, ale na pewno nie jest szałowe. To znaczy mamy tutaj LEDy, które są adaptacyjne, ale nie mamy w nich matrycowości. Tutaj światła drogowe muszą nam wystarczyć. Na ogół działają dobrze, może mogłyby się czasami uruchamiać odrobinę szybciej, ale nie ma z tym też tragedii. Natomiast światła mijania, szczególnie z lewej strony, czasami pozostawiały mnie z niedosytem. To znaczy teraz wygląda to wszystko pięknie, no bo wiadomo, mamy kupę śniegu, który jeszcze nam podbija te wrażenie dobrego oświetlenia. Ale kilka razy łapałem się na tym, że szczególnie jeżdżąc po jakichś lasach, sama wiązka nie jest tutaj najmocniejsza. To znaczy z łatwością znajdziemy w tym segmencie samochody, które mają te LEDy nieco mocniejsze. Nie mamy tutaj doświetlania zakrętów, więc kiedy skręcamy kierownicą, to za bardzo nic się nie dzieje. Ale z drugiej strony sama wiązka jest szeroka i to tak naprawdę dość szeroka, więc za bardzo to nie przeszkadza. Tutaj jak sobie spojrzymy za lusterkiem na przestrzeń, to no mimo tego, że nic tutaj się ekstra nie doświeca, nie dopala, to i tak jest tutaj naprawdę jasno. Natomiast to, czego się zdecydowanie czepiać nie będę, to jest, uwaga, jakość kamer po zmroku, bo umówmy się szczerze, 15,6 cala to jest potężny monitor, to jest jeden z większych ekranów, jakie możemy znaleźć obecnie w samochodach. No a zobaczcie na to. Jakość według mnie jest fenomenalna, no i to nie tylko jak na cenę samochodu. Naprawdę ze świecą szukać pojazdu, nawet w segmencie aut premium, w których kamera po zmroku będzie tak fenomenalna jak tutaj. Bez cienia przesady, to jest jedna z lepszych jakościowo kamer, jakie widziałem w swoich testach i nie tylko w swoich testach, no bo autami nowymi jeżdżę przecież nie tylko na kanale. Tutaj mamy kamerę przednią, która jest brudna, to też wcale nie wygląda źle. No i widok z lotu ptaka, kurcze pieczone, no z całym szacunkiem nawet do marek premium, ale ja życzę nam wszystkim, żeby tak wyglądały kamery w samochodach. Przepięknie to wygląda. Z drugiej strony przepięknie to wygląda. Tutaj wam też zdradzę taką jedną ciekawostkę. BYD sobie tak to sprytnie wymyśliło, że kiedy uruchamiamy kamerę cofania, to od razu uruchamia się też dioda, która jest pod lusterkiem zewnętrznym i ona nam tutaj pięknie doświetla przestrzeń z lewej i prawej strony samochodu. Mamy doświetlanie przestrzeni przy samochodzie. No ale jak widzimy, ten prosty z pozoru zabieg daje naprawdę fenomenalne efekty. No i naprawdę, jestem pod ogromnym wrażeniem. Drogie BYD, daliście czadu. Ja naprawdę jestem zachwycony. To naprawdę wygląda tak, jak wyglądać powinno. O, a tak to wygląda w orientacji
orientacji pionowej. Czyli u góry mamy obraz z przodu albo z tyłu. Kawałek niżej mamy obraz lotu ptaka, a tutaj po boku się nam jeszcze wyświetla przestrzeń z lewej strony. A zaraz zobaczymy, czy będzie nam kamera pikała, kiedy nadjeżdża auto z boku, a my się zbliżamy do drogi. Tak. Pikała i migała lampką przy lusterku bocznym. Ale to pikanie nie było jakieś wybitnie alarmujące. Ogólnie alarmy w tym aucie są takie bardzo grzeczne, nie narzucające się. Dobra, biorę luksometr w dłoń i idziemy mierzyć samochód, ale nie wiem, co z tych pomiarów wyjdzie, bo pierwszy raz będę mierzył światła przy śniegu na ziemi. No i z tego co widzę, maksymalnie 2 metry od auta na światłach mijania mamy 3390 luksów, a więc nieco mniej niż na przykład w nowym Hyundaiu Santa Fe, czy też mniej niż w Golfie na Matrixach. Pomiar 5 metrów od auta, ale tym razem na światłach drogowych. I maksymalnie 5 metrów od auta na drogowych mamy 5290 luksów, a więc znowu nieco mniej niż na przykład w tym Golfie czy w Santa Fe. Ale z drugiej strony więcej niż na przykład w MG3. No i jeszcze 15 metrów od auta na światłach drogowych. No i maksymalnie, ile jestem w stanie tutaj wyżerować, to 929 luksów, a więc faktycznie są to odrobinkę słabsze światła niż na przykład w Hyundaiu Santa Fe. Bardzo fajny detal w tych lampach jest taki, że mamy tutaj podświetlany z lewej strony napis BYD Tech, którego teraz za bardzo nie widzimy, no bo mamy brudne lampy. No i mamy na dole podświetlane takie łezki. Jedyne, co mnie trochę dziwi, to czemu tutaj mamy pasek LEDowy, a nie zostało to pociągnięte trochę bardziej do góry. Tak w kształt litery L. Wydaje mi się, że wtedy wyglądałoby to odrobinkę lepiej. No i tutaj mamy tyle lampy i ponownie mamy napis BYD Tech, który również tutaj jest podświetlany. No i znowu mamy takie łezki, czy bardziej takie krople, które tutaj również są podświetlane. Bardzo ciekawy motyw i podoba mi się to, że widzimy go zarówno w przednich, jak i w tylnych lampach, więc mamy tu jakąś spójność zachowaną. No a tak się te światła prezentują po zmroku. No i oświetlenie kabiny standardowo zacznijmy od bagażnika. Tutaj jeszcze muszę docenić podświetlenie rejestracji, które jest realizowane na diodach LED. Otwieramy klapę bagażnika i stwierdzam, że jest nieźle. Jest nieźle głównie dlatego, że mamy dwie lampki z lewej i z prawej strony, które są bardzo wysoko zamocowane. Więc naprawdę trudno je będzie zasłonić bagażami. Do pełni szczęścia brakuje tylko jakiejś dodatkowej lampki na podsufitce, ale nie oczekujemy zbyt wiele i tak jest naprawdę bardzo dobrze. Przyciski na klapie oczywiście mamy podświetlane. Otwieramy drzwi tylne i tutaj sytuacja wygląda po prostu nieźle, chociaż nie fenomenalnie. To znaczy LEDy nie są najmocniejsze, są wystarczające, ale z łatwością znajdziemy w segmencie auta, które mają troszkę mocniejsze te lampki, troszkę lepiej oświetlają kabinę. No i to, że LEDy nie są najmocniejsze, jest tym bardziej smutne, że akurat pod fotelami z przodu nie zauważymy żadnej lampki doświetlającej, więc tutaj dość szybko robi się ciemno, ale z drugiej strony wydaje mi się, że i tak jest jeszcze wystarczająco jasno, żebym zlokalizował jakiś przedmiot, który by mi tutaj spadł bez korzystania z latarki. Bardzo mnie cieszy, że BYD nie traktuje po macoszemu tylnych drzwi i tutaj widzimy listwy ambient takie same, jakie mamy w drzwiach przednich. Oczywiście mamy też podświetlane gniazda USB w konsoli centralnej. Jedyne, czego brakuje do pełni szczęścia, to jakiegoś podświetlenia klameczki wewnętrznej, bo szczególnie kiedy nie wiemy, gdzie jej szukać, to z początku jej zlokalizowanie może być nieco trudne. Natomiast cieszę się, że mamy podświetlenie przycisku, nawet nie przycisku, tylko lampki, więc wiemy, gdzie jej szukać po zmroku. Ale się ładnie te drzwi zamykają, naprawdę, jak w klasie premium. Zanim otworzymy drzwi przednie, to muszę docenić to podświetlenie, które mamy pod lusterkami. Ono jest naprawdę bardzo mocne. Tutaj akurat diody są naprawdę konkretne. Otwieramy drzwi i widzimy, że wygląda to podobnie jak z tyłu. Mamy na drzwiach podświetlenie ambient, mamy wszystkie przyciski elegancko podświetlane, nawet przycisk otwierania i zamykania klapy bagażnika. Listwę oświetlenia ambient mamy też przeciągniętą pod ekranem multimedialnym, a oświetlenie ambient znajdziemy też w przestrzeni na stopy. Tutaj inaczej niż z tyłu ta przestrzeń jest oświetlana i to jak widzimy w ładnym kolorku. No i jeżeli chodzi o samo oświetlenie ambient, to przechodzimy sobie w pulpit pojazd, tu przechodzimy w światła. Paleta barw składa się aż z 31 kompozycji, więc zdecydowanie każdy znajdzie coś dla siebie. Nie mamy jakieś gadżeciarskie funkcje typu na przykład dynamiczne kolory, ale jakby nam gadżeciarstwa brakowało, to jeszcze możemy uruchomić rytm muzyki. Ale dyskoteka, ja dziękuję. No jest to gadżeciarskie, ale muszę przyznać, że nie zawsze się to idealnie wstrzeli w basy, co mnie bardzo irytuje. Więc ja chyba jednak to wyłączę. Stwierdzam, że gadżet dla kogoś innego niż ja. No i zaraz sobie jeszcze zobaczymy, jak tu jest piękna animacja powitalna i pożegnalna. Otwórzmy teraz auto. Dokładnie to samo. Na chwilę zapalają się drogowe i po chwili gasą. A więc mimo tego, że mamy tutaj dużo mniejsze pole do manewru, to i tak jakąś animację BYD nam zafundowało. Cennik BYD Seal U jest jego niewątpliwą zaletą. Auto kosztuje 170 000 za podstawę lub 210 000 za testowaną dzisiaj mocniejszą wersję design z napędem 4x4. Co istotne, standardowo otrzymujemy naprawdę bogate wyposażenie. Bez dopłaty dostaniemy otwierany szklany dach oraz elektrycznie sterowane fotele z funkcją podgrzewania i wentylacji.
Jest też podgrzewana kierownica, head-up wyświetlający wskazania na szybie, elektrycznie sterowana klapa bagażnika, obłędne jakościowo kamery cofania czy komplet asystentów bezpieczeństwa. Nie musimy też dopłacać za nawigację, ani za ogromny obracany ekran centralny, a integracja z Apple CarPlay czy Android Auto jest bezproblemowa i bezprzewodowa. Krótko mówiąc, wyposażenie tego auta jest bogatsze niż w wielu innych pokazywanych ostatnio na kanale Chińczykach, jak Forthing czy MG. MG HS w pluginie będzie tylko trochę tańszy, bo w obecnej promocji kosztuje 165 500 zł, ale wyposażenie będzie miał uboższe. Na korzyść natomiast przemawia wyższa moc, porównując bazowe odmiany z przyspieszeniem do setki w 6,9 sekundy. Patrząc na cenę innych pluginów, jak Ford Kuga czy Hyundai Tucson, ich bazowe odmiany bez promocji kosztują od 207 do 211 tysięcy, ale po doposażeniu ceny rosną do okolic 230 tysięcy złotych, choć na oba modele pojawiły się niedawno spore promocje. Kuga setkę ma robić w 7,3 sekundy, Tucson w 8,6 sekundy, choć pamiętajmy, że Tucson nie jest miarodajnym konkurentem do Seal U, którego wymiarami dużo bliżej do większego Santa Fe. Jest jeszcze najbardziej porównywalna rozmiarami Skoda Kodiaq, która w promocji zaczyna się obecnie od 202 tysięcy złotych, do setki przyspiesza w 4,8 sekundy. Tutaj jednak doposażenie auta podniesie cenę o jakieś 35-38 tysięcy złotych, a więc ponownie znacząco oddalamy się od ceny BYD Seal U i to nawet w droższej, mocniejszej wersji z napędem 4x4. Krótko mówiąc, według mnie najciekawiej prezentuje się testowana przez nas odmiana Design, bo oferuje napęd na obie osie, fenomenalne parametry jazdy oraz nadal całkiem niską cenę, szczególnie jak na to, co oferuje. Cieszy też, że mimo tego, że jest to plug-in, nie postanowiono znacząco zmniejszyć zbiornika paliwa, którego pojemność wynosi bardzo sensowne 60 litrów. Kiedy już wyjedziemy nim w trasę, na pewno to docenimy. To, czego w aucie najbardziej brakuje, to odmian czysto spalinowych albo miękko-hybrydowych, ale i tak fajnie, że zdecydowali się jakkolwiek spalinowe odmiany na nasz rynek wprowadzić. Podsumowując, BYD Seal U zaskoczył mnie przede wszystkim wyciszeniem kabiny, dojrzałością pracy zawieszenia i mocnymi silnikami elektrycznymi. Z drugiej strony zastanawiam się, czy lag podczas wyłączenia silnika spalinowego nie będzie bardziej irytujący przy słabszej 218-konnej odmianie, tym bardziej, że akurat tam benzyniak jest wolnossący. Mój największy zawód w całym samochodzie tyczył się Smart Pilota, a więc aktywnego utrzymania pasa ruchu, które tutaj działa po prostu słabo. Żywię najszczersze nadzieję, że w przyszłości BYD i nad tym systemem popracuje, bo poza nim samochód oceniam bardzo pozytywnie. I takie jest właśnie BYD Seal U. Jeśli ten film Ci się podobał, to będę bardzo wdzięczny za wszelkie formy wsparcia, czy to przez łapkę w górę, czy komentarz, czy podrzucenie filmu znajomym. Niedawno włączyłem też opcję wspierania kanału, przez którą również znacząco możesz wesprzeć moją działalność. Z góry bardzo dziękuję za pomoc w dalszym rozwijaniu treści na kanale, a także dzięki, że jesteście tu ze mną i do zobaczenia wkrótce w kolejnych filmach.